kredyt mają dostać wszyscy, którzy po niego przyjdą. Marketingowo pięknie brzmi, bezpieczny kredyt 2%. Dla kogo ten program w ogóle jest? Nie musimy mieć złotówki wkładu własnego. Rząd, czyli w sumie wszyscy dopłacamy do tego. Trzeba mieć te 20%, nie trzeba mieć te 20%. Czy działka może stanowić wkład własny? Beneficjentami największymi w mojej ocenie są banki. Przejdziemy do spłacania kredytu, to dopiero będzie ciekawe. Jak ja to przeczytałem, to 3 razy czytałem, żeby to zrozumieć. Jeszcze jedna, ostatnia kwestia dla osób, które nie chcą w tym momencie kupić mieszkania, ale... Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień m.in. osobisty planer finansowy Grzegorz Akusza. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale. Dziś moim gościem po raz kolejny Dawid Kozioł. Cześć, witajcie. Dawid Kozioł, czyli projekt finansowo zależni, więc o finansach dzisiaj będzie również. Dawid, co konkretnie? No, kilka takich ważnych tematów. Bezpieczny kredyt 2%, ten słynny bezpieczny kredyt 2%, konto mieszkaniowe. Myślę, że porozmawiamy również trochę o rynku nieruchomości, jak te programy mają wpływ na ten rynek. No i ta wielka niespodzianka, którą ogłaszaliśmy już kilkukrotnie, że coś specjalnego przygotowujemy, więc jakby... Powiedzmy na końcu, co to konkretnie jest, więc zostańcie z nami do końca. Super, tak, niespodzianka będzie na koniec, ale na początek te główne danie, czyli ten kredyt 2%, ale zanim ten kredyt i ten główny temat, to prośba do Was, do naszych widzów, do wiernych widzów, którzy nam pomagają rozwijać kanał, o taki mały kredyt zaufania, a mianowicie o komentarz, no bo jeśli będzie komentarz, to więcej osób zobaczy ten materiał, a ten materiał jest bardzo ważny dla wielu Polaków, więc prośba o krótki komentarz, na przykład komentarz hashtag finansowo zależni. To jest taki pomysł na dzisiaj, także lecimy z tematem. Dawid, oddaję Ci głos. Lajka też można dać, nie tylko komentarz. Może być like, może być udostępnienie, ale komentarz taki fajny. Jasna sprawa. No, kredyt bezpieczny 2%. Jakby sama ta nazwa wskazuje na jakieś bezpieczeństwo, które tutaj faktycznie występuje na jakimś poziomie. Rozpracujemy ten program na kilka takich elementów, które są bardzo ważne. Na początek, dla kogo ten program w ogóle jest? No właśnie. To jest takie pytanie, które należy sobie od razu na samym początku zadać. Przede wszystkim jeden z kredytobiorców musi być poniżej 45 roku życia. Kredytobiorca, który nie ma mieszkania, nie ma domu, z pewnymi wyjątkami, do których zaraz wrócę. Więc ten program skierowany jest do tej grupy ludzi, która nie ma na własność mieszkania lub domu. Ani pół mieszkania. No właśnie jest tutaj pewien rodzaj wyjątek, że mógł w drodze dziedziczenia taka osoba otrzymać mieszkanie lub dom, ale nie w przekraczającej własności 50%. I co więcej, tam należałoby to ująć, że w tym lokalu, w tym domu nie mieszka przynajmniej 12 miesięcy. To jest też bardzo ważny komunikat, ponieważ będziemy takie oświadczenie podczas wniosku kredytowego musieli podpisać. I tutaj jakby warto wiedzieć to na samym początku. Kolejną kwestią bardzo ważną jest, że ten program dzisiaj jeszcze się troszeczkę rozwija, bo jakby jedna sprawa, że z punktu legislacji już powstały wszystkie informacje, które miały powstać, niemniej banki jeszcze są na etapie interpretowania i ustalania pewnych szczegółów. Dzisiaj mamy środę, w niedzielę pójdzie ten materiał na YouTube'a, ale tak naprawdę od 3 lipca większość banków, które dopiero weszły do tego programu i już powiedziały tak, będziemy przyjmowali takie wnioski, to podadzą konkretne informacje i konkretne szczegóły, na które niektóre z tych informacji jeszcze nie znamy odpowiedzi. Po prostu, nie? Okay. I to jest bardzo ważne na samym początku wiedzieć. Kolejno, okres minimalny kredytowania 15 lat. Maksymalny okres kredytowania 35 lat. I teraz jakby w tych okresach należy ująć swoje branie kredytu, tak to powiem. To nie znaczy, że dzisiaj zakładamy, że ten kredyt będziemy spłacali 30 lat, bo ważne jest mieć swoją strategię, jak będziemy później nadpłacali ten kredyt, ale do tego tematu jeszcze będziemy wracali. I co kluczowe, wkład własny. Wkład własny, który będzie pojawiał się w pytaniach, czy mogę dać wkład własny, czy nie mogę dać wkładu własnego. Kwota jest ograniczona. Co ciekawe, 200 000 złotych. 200 000 złotych to jest maksymalny pułap wkładu własnego, który możemy od tego programu przeznaczyć, z różnymi znów wyjątkami. Może teraz chwilę jeszcze powiem o tym, że są co chwilę jakieś wyjątki, co chwilę jakieś reguły od zasad, które tam są wprowadzone i sam widzę, że program jest bardzo skomplikowanie napisany. I nawet interpretacje różnych pośredników kredytowych na ten moment są jeszcze rozbieżne, dlatego będziemy czekali na ten lipiec. Ty też sam się przygotowujesz do zakupu nieruchomości. Słyszałeś jakieś informacje już takie wiarygodne o tym programie? Oglądałem kilka materiałów i część tych odcinków była nagrana właśnie początkiem czerwca, część środkiem czerwca i generalnie jest bardzo dużo informacji, jeszcze jest takie oczekiwanie, widać, że część banków się przygotowała, część jeszcze nie. Widać takie trochę naganianie, to jest złe słowo, ale taka informacja, że może być coś ciekawego.
ciekawego, ale jeszcze nie wiadomo co, że to są ogólne warunki, dlatego dzisiaj ja uważam, że powinniśmy nagrać taki materiał, który jest bliżej tego momentu wejścia kredytu, no bo Tak. nagrywamy dosłownie, można powiedzieć, tydzień przed wejściem tego kredytu w życie, ale i tak te zmiany na pewno będą i każdy bank jakoś będzie to inaczej interpretował, dlatego myślę, że to jest początek, ale warto przyglądać się tematowi jeszcze dalej. Cały czas. Cały być na bieżąco, no jeżeli kogoś ten temat w jakiś sposób interesuje. Co więcej, jakie tam są jeszcze, bo takie były pytania, czy jakaś cena metra kwadratowego nie może być za duża w tym mieszkaniu, czy jakiś limit kwotowy. Są różne limity, ale nie dotyczy to metra kwadratowego, czyli ceny za metr kwadratowy nieruchomości, nie dotyczy. Limit jest inny. Dla singla, czyli dla osoby samotnej, 500 tysięcy złotych to jest wartość kredytu, który możemy uzyskać. Singiel z dzieckiem już 600 tysięcy złotych. Małżeństwo bez dzieci 600 tysięcy złotych. I tutaj jakby te warunki kwotowe są w pewien sposób rozróżnione na dwie takie podstawowe grupy. Singiel i para z dzieckiem, małżeństwo bez dzieci również może być lub z dziećmi, lub samotnie wychowująca osoba z dzieckiem. To jest 600 tysięcy złotych, tak? I tu mówimy o zaciągnięciu kredytu. I to są wartości limitowe. Jeżeli chodzi o dokończenie na przykład budowy, bo jesteśmy w trakcie budowy i chcielibyśmy posiłkować się takim kredytem, te wartości limitów znów są inne. Dla singla 100 tysięcy złotych, a dla pozostałych grup 150 tysięcy. I między tymi parametrami kwot, które możemy uzyskać kredytu, należy gdzieś tam rozglądać się na rynku, jeżeli chcemy w tym momencie kupić taką nieruchomość. No, też przygotowaliśmy takie podstawowe informacje, które są w PDF-ie, bo tych informacji jest na tyle dużo, że teraz jak rzucam te informacje, to ja już wiem, że za chwilę będzie taka sytuacja, ktoś to ogląda i już ciężko mu się odnosić do tego, co mówiliśmy kilka minut wcześniej. Dokładnie. Więc jest PDF do pobrania w linku, dlatego warto się z tym zapoznać, żeby uzyskać te informacje w jakiś sposób uporządkowany w jednym dokumencie. Nie? Idąc dalej, bo to jest ciekawe, wkład własny. Tak? Mówiłem już o tym wkładzie własnym, jest limit górny, co ciekawe, limit górny. 200 tysięcy złotych i do tego wkładu własnego należy się w pewien sposób odnosić. Ja mam przygotowane tutaj informacje, które będą mi pomagały jakby wypowiedzieć się w odpowiedni sposób, więc teraz się będę tym posiłkował. A Dawid, a mogę jeszcze? Bo tak, limit górny, a jest jakiś limit dolny, no bo często są rodziny, które nie mają nawet 200 tysięcy, dla nich to jest astronomiczna kwota 200, to może być w samym programie nie jest ujęte, że istnieje coś takiego jak minimalny wkład własny. Okay. Nie istnieje. Niemniej jednak, jakby zgodnie z dyrektywą KNF-u należy opierać się o tak zwany wskaźnik LTV 80%. Już tłumaczę, o co tutaj chodzi. Czyli kredytowanie powinno być wyrealizowane w ten sposób, że kredytujemy 80% wartości nieruchomości. Stąd też często mówi się o tym, że wkład własny powinien wynosić 20%. Dzisiaj na rynku, już poza tym programem, na rynku kredytowym istnieją oferty, które są na 10% wkładzie własnym. Więc teraz tu się ludzie zaczynają gubić. To trzeba mieć te 20%, nie trzeba mieć te 20%. W tym programie już padają hasła, że można mieć 0%. Postaram się teraz to wyjaśnić, tak? Bo to mi się wydaje, że jest ciekawe. Przede wszystkim, poza tym programem, oferty na rynku mające 10% wkładu własnego. Po prostu można drugą część ubezpieczyć. Czy płacimy dodatkowy koszt w prostych słowach i przez to nie musimy spełniać tego parametru. Czyli mamy koszt miesięczny do raty dodatkowy przez to, że nie w tym mamy programie, ale ja mówię, że ale ogólnie na rynku. Ogólnie na rynku jest taka oferta nie rynkowa mając tych dzisiaj. drugich 10% wkładu. Dokładnie. Ważne, że KNF dają dyrектywę, że ma być 20% spełnione w jakiś sposób. To nie musi być spełnione gotówkowo, bo również właśnie jest to możliwe gwarancją spełnić, o której zaraz będę mówił, ubezpieczeniem. No jest to w jakiś sposób skomplikowane, staram się to teraz tutaj wszystkim odpowiednio wyjaśnić. Ale wracając do tego programu już konkretnie. W tym programie limit górny 200 tysięcy złotych. Nie jest napisane jasno, że jest limit dolny, więc odnosimy się do dyrektywy KNF-u. Powinniśmy w tym momencie. Więc w pewien sposób powinniśmy mieć ten wskaźnik LTV na poziomie 80%. Jak go tu możemy spełnić w inny sposób? Bo możemy skorzystać z tego kolejnego programu, który jest dodatkowo na rynku, który się nazywa Rodzinny Kredyt Mieszkaniowy. W tym programie mamy możliwość, żeby wkład własny uzyskał gwarancję, żebyśmy mieli takie gwarancję ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, żebyśmy uzyskali gwarancję, która pozwala na to, żebyśmy wkładu własnego nie posiadali w formie jakiejkolwiek do zaciągnięcia tego kredytu. Co to oznacza dla nas? Mamy mieszkanie za 500 tysięcy złotych. Powinniśmy w tym momencie mieć 100 tysięcy złotych wkładu własnego, ale nie mamy tych środków. Pytanie, czy w tym programie możemy kupić takie mieszkanie? Tak, możemy. Może nie musimy mieć złotówki wkładu własnego. Co się wtedy dzieje? Po prostu 100 tysięcy złotych, czyli 20% z 500 tysięcy, zostaje
poddane gwarancji przez BGK. Koszt takiego czegoś wynosi 1% prowizji jednorazowo na początku. Więc ta rodzina, która chciałaby to mieszkanie kupić za 500 000, ma taką możliwość bez wkładu własnego. BGK daje gwarancję, koszt tego jest 1%, ale kredyt biorą na 500 000 i tą wartość spłacają. Do tego też będę później wracał i w ten sposób można ten wkład własny również w pewien sposób wnosić, ponieważ może być tak, że masz tylko 30 000 złotych gotówki, a potrzebujesz 100 000 wykazać wkładu własnego, to możesz tą gwarancją objąć tą różnicę. Jesteś w stanie jakby w ten sposób do tego podejść, czyli skorzystasz wtedy z tego programu rodzinny kredyt mieszkaniowy w tej formie. Dalej, co ciekawe, czy wartość działki, mam działkę i na budowę chcę kredyt w tym kontekście, czy działka może stanowić wkład własny? Tak, może. Ale jeżeli działka przekracza wartość 200 000 złotych, a wiele działek przekracza taką wartość, to jest kilka ograniczeń. Po pierwsze, ograniczenie polegające na tym, że nie możemy dodatkowego wkładu własnego do tego kredytu dodać z punktu środków finansowych, które posiadamy. Nie powinniśmy tego robić. Nie możemy. Kolejna rzecz, wartość działki, bo ona może wynosić 300 000, 400, 700 000, w zależności od lokalizacji i powierzchni. Wartość działki plus koszt kredytu, czyli wartość całej tej operacji, tak to powiem, całej tej operacji nie może być wyższa niż 1 000 000 złotych, żeby w tym programie się zakwalifikować. I jest tego pewnego rodzaju ograniczenie, które zostało wpisane w tym programie. Dawid, bardzo dużo informacji, a to dopiero połowa tego materiału. Jeszcze kolejne pytania mam w głowie i zaraz je zadam. Dla tych, którzy już się trochę pogubili, to przypominam, że pod spodem jest PDF przygotowany przez Dawida. Można go pobrać, nawet go trzeba pobrać i jeszcze raz przeanalizować to wszystko. No to moje pytanie kolejne jest takie, jak jest z tymi dopłatami? No bo jeśli to jest kredyt, który ma nam pomóc, rząd, czyli w sumie wszyscy dopłacamy do tego, no tak trzeba powiedzieć wprost, no ale dopłacamy, jest taka opcja, no to jakie są dopłaty, w jakich kwotach, dla kogo, na jakich warunkach? Tak, dla kogo to już powiedzieliśmy w pewien sposób. Teraz mi się wydaje, warto powiedzieć, jak to się liczy. W jaki sposób jest to... Czy właśnie sami sobie jesteśmy w stanie policzyć? Jesteśmy w stanie, ale jest to skomplikowane. Dobra. W pewien sposób skomplikowane, jakby jak wszystko zresztą, takie programy się układa, bo to w pewien sposób marketingowo pięknie brzmi. Ten bezpieczny kredyt 2%, tak? Ale jakby nie jesteśmy w stanie do 2% dojść. Nie będziemy mieli kosztu kredytowego w poziomie 2%, zaraz to mocniej wyjaśnię, że się ustosunkuję do tego kwestii. Tak, wszyscy się na to składamy, bo tutaj, zanim pójdę dalej, beneficjentami największymi w mojej ocenie są banki. Banki uzyskują świetnego kredytobiorcę i świetnego płatnika, bo tym płatnikiem z dopłaty będzie Skarb Państwa. Resztę, bo ja ostatnio słyszałem, Grzegorz, słyszałeś, co się stało? A ja mówię, co się stało? No, że spadły te wszystkie stopy, a ja mówię, jakie stopy spadły? No, że 2% już jest. Tak? No, nie widziałeś, no to gdzie ty żyjesz? I to mówiła taka osoba, wiecie, z poziomu podłogi finansowego. No przepraszam, że tak mówię, ale... Nie ma się co dziwić, bo propaganda trwa komunikacyjna, więc jakby to też nie jest o tych ludziach, to jest o tym właśnie na świadomości więc pracujemy. myślę, że gdzieś tam powinniśmy... Idźmy dalej. Żebyśmy się nie rozbili, żebyśmy... No to konkrety. Żeby wiedzieć, jak policzyć, jakie będzie oprocentowanie, no to potrzebujemy znać kilka rzeczy. A oprocentowanie jest istotne, by podsumować, jaki jest koszt całkowity, nie? W tym kontekście, bo jako jeden ze składników. Więc tak, teraz myślę, że się wyświetli na ekranach tabela, która jest przede mną, ponieważ ona będzie pomagała w wyjaśnieniu tej sprawy. Jest taki przykład symulacji. Kwota kredytu 500 000 złotych. Oprocentowanie kredytu w pierwszych 5 latach. Dlaczego pierwszych 5? Bo może jeszcze warto powiedzieć, są to oprocentowania na stałe. Oprocentowanie jest to udzielany kredyt z ratą malejącą. Tutaj oferta banku 8,5% oprocentowanie. Jest też wskazane, że okres kredytu od 6 do 10 roku będzie oprocentowanie 5%. Dlaczego tak to się odnosi? Bo to jest 120 miesięcy dopłat w tym programie. Liczone w ten sposób, że pierwsze 5 lat jest w jakiś sposób na początku obliczone, ile jest dopłata, ile jest koszt całkowity i oprocentowanie kredytu. Po 5 latach jest ponowne przeliczenie. Za chwilę do tego wrócę. Więc mamy ofertę konkretną z banku na 8,5 oprocentowania. Dalej. Potrzebujemy wiedzieć, jakie jest średnie oprocentowanie na rynku. W tym przykładzie ono wynosi 8%. I teraz jak to liczymy? To jest bardzo ciekawe. Bierzemy średnie oprocentowanie na rynku. W tym przykładzie teraz powiedzmy, że w tym miesiącu jest 8%. Za 3 miesiące ono może być inne. To musimy mieć na względzie. 8%. Mnożymy razy 90% i wynosi nam jakaś wartość. W tym przypadku jest to 7,2%. I 7,2% jest to wartość, od której odejmujemy 2 punkty procentowe. Więc wynosi nam to w tym momencie ta wartość 5,2. Właśnie policzyliśmy
wartość wyrażoną w procentach dopłaty od Skarbu Państwa. I teraz wracamy ponownie do tego, jaka jest oferta bankowa, w tym przykładzie 8,5% i odejmujemy od tego 5,2% punktu procentowych i wynosi nam w tym momencie to oprocentowanie 3,3. I teraz to jest wartość, którą my będziemy płacili, a 5,2 to jest wartość, którą Skarb Państwa będzie przelewał dodatkowo do banku jako dopłatę, jeżeli wszystkie warunki będą cały czas spełniane, przez 5 lat. Od razu jest tutaj jakby taki deal wykreowany, czyli Skarb Państwa przelewa do banku czyste pieniądze, czyli bardzo ciekawy produkt dla sektora bankowego. Dla banku, tak. Zaraz o tym będę jeszcze troszeczkę mówił. Co po 5 latach pewnie się pojawia pytanie. Zaraz do tego wrócimy. Dobra. Ale w tym przykładzie, co to wtedy znaczy, bo żeby skończyć ten przykład. Pierwsza rata. Aktualne oprocentowanie, no tutaj mówimy 8,5, bo to byłoby ta oferta bankowa. 500 000 złotych jest zadłużenie. Kapitał w spłacie w pierwszej racie wynosiłby 1389 zł. Odsetki 3500. Będę to zaokrąglał trochę. Więc rata bez dopłaty w tym przykładzie wyniosłaby 4900. Ale dopłata wynosi 200, więc rata po dopłacie będzie wynosiła 2700 zł. Więc znacząca różnica dla gospodarstwa domowego. Jak najbardziej ta dopłata będzie mocno obniżała kwestię rat kredytowych i tak przez pierwsze 60 miesięcy, czyli przez pierwsze 5 lat. Po 5 latach następuje kolejne przeliczenie. W tym sam sposób, jak było to na początku. Kolejny raz do tego podchodzimy, czyli sprawdzamy na początku znów, jakie jest średnie oprocentowanie na rynku. W przykładzie, który tutaj jest, no mówimy, ok, powiedzmy, że to będzie 5%. No i wracamy do tego samego tematu, czyli 5% razy 90% daje nam to 4,5. 4,5 odjąć 2 punkty procentowe daje nam 2,5. No i teraz oferta standardowa, znów minus i wyjdzie nam aktualne oprocentowanie i wtedy to będzie znów na kolejne 5 lat zablokowana stała rata. Jest to w sposób zrozumiały, wyjaśnione? Tak, myślę, że jest to prościej powiedziane niż na początku powiedzieć, że to będzie bardzo trudne. Więc myślę, że to, jak to wytłumaczyłeś, plus ta tabelka, która wam się wyświetliła, sprawi, że stwierdzicie, że wielu z was twierdzi, że nie jest to takie trudne, jak się wydawało na początku. Zapisy są trudne, żeby zapisy do tego dojść. trudniejsze, Wzory, ale wytłumaczyłeś bardzo prosto. Okej, to dobrze, że tak to wyszło. Bo wzory, jak sam zobaczyłem i wyjaśnienia do wzorów, to zacząłem się zastanawiać dłuższą chwilę, czy ja dobrze to rozumiem, co oni mieli na myśli. A jak przejdziemy do spłacania kredytu, to dopiero będzie ciekawe, nie? Jeżeli chodzi o nadpłatę, ale to za chwilę. Więc ta symulacja pokazuje sposób obliczenia. I teraz w różnych bankach jest różna oferta aktualnie kredytowa. Czyli jakieś banki mogą mieć 8,5% aktualne oprocentowanie jako ofertę, niektóre 8,3%, niektóre 8%. Poniżej już 8 możemy mieć jakąś ofertę na rynku. Mówimy o stałym oprocentowaniu, o tej ofercie. Ale ta średnia będzie jakaś dzisiaj konkretna, ale za miesiąc może być następna, inna, więc jakby to będzie żyło. Ten sposób dopłaty, który będzie Skarb Państwa liczył, trzeba go liczyć na bieżąco. W momencie wnioskowania o kredyt nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że to jest stały program na rok, 2, 3. Dlaczego to jest takie ważne? Ja na chwilę odłożę tę tabelkę. Dlaczego to jest takie ważne? Zobaczmy, co się w tym momencie dzieje. Ja dzisiaj biorę kredyt hipoteczny na tych warunkach. Skarb Państwa dopłaca znaczącą kwotę co miesiąc, tak? Ja też również płacę. Bank ma świetny produkt, świetnego płatnika na okres 5 lat i prawdopodobnie na okres kolejnych 5 lat. Ale my jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, w której wskaźniki makroekonomiczne, czy to element inflacyjny, czy to element w ogóle, eksportu, importu, mówiący o tym, że jesteśmy w stanie, stałe stopy procentowe, które już dłuższy czas stoją w miejscu, że jest wielkie prawdopodobieństwo, że jeszcze w tym roku, a większe znaczy, że w następnym, stopy procentowe zaczną się obniżać. A na 5 lat będziemy mieli ten kredyt zablokowany. Tak. Co to znaczy z naszej perspektywy jako kredytobiorcy? Bo kredytobiorca popatrzy tak, no ja płacę w tym przypadku 3,3. No to jeszcze daleko te stopy mają do dojścia do takiego poziomu, żeby było marża plus stopa procentowa na poziomie 3,3. Jest to daleka odległość, ale bank będzie na tym czerpał bardzo dobrą korzyść, no ponieważ będzie miał to na tym odpowiednim poziomie ustawione. Więc beneficjentem tutaj bardzo dobrym są banki, chciałem na to wskazać. Dla nas jest to też informacja, że warto będzie pracować z tym kredytem i ewentualnie zmienić go na inny, ale w kolejnych latach, o czym będę za chwilę mówił w elemencie nadpłacania. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o ten przykład liczbowy, który tutaj podałem, to wyczerpaliśmy ten temat. Ja myślę, że jest to fajnie wytłumaczone, prosto, praktycznie, z tą tabelką szczególnie. Myślę, że kolejny temat, właśnie o którym powiedziałeś, to jest temat nadpłacania kredytu. Ostatnio słyszałem, to mi powiesz, bo ty jesteś w rynku finansowym dłużej niż ja, że jest coś takiego jak
czas życia kredytu w ogóle hipotecznego i jeśli wielu ludzi bierze go na 30 lat, czy na więcej, czy na 25, to ten czas jest dużo krótszy, że ludzie nadpłacają kredyty i że ten średni czas to jest tam 10-12 chyba lat. Nie znam średniego czasu. Ale chodziło właśnie o to, że ludzie go nadpłacają albo to, co powiedziałeś, że trzeba pracować z tym kredytem, czyli mieć zdolność cały czas, dbać o tą zdolność, żeby ewentualnie robić jakieś ruchy, żeby nie przyspawać się do tego banku. I to pewnie będzie pytanie, czy ja muszę być w tym banku, czy ja nie mogę zrobić jakichś ruchów w trakcie, albo ile... Możesz ruchy zrobić, będę o nich mówił, ale to jest dobry przykład, który podałeś, nadpłacanie kredytu, ale jeszcze jest inny. Po prostu ja sprzedaję nieruchomość i pozbywam się w tym momencie. No właśnie. Kredytu. Więc jakby są różne sytuacje w życiu, w których może być potrzeba i sprzedania nieruchomości, i wtedy wcześniej się zakończy ten kredyt, no albo właśnie nadpłacamy i pracujemy z tym kredytem, żeby obniżać wartość odsetek, które płacimy. No i jeszcze jest następna sprawa. Na przykład ja mam stałe oprocentowanie, które zatrzymałem na poziomie 5,04. To jest twoje prywatne. Tak, moje prywatne. No i ja wiem, że jeżeli rynek będzie się zbliżał w kierunku tego, że warto będzie mi zrobić refinansowanie kredytu, to zmienię bank. I będę mógł wcześniej ewentualnie zejść z tego kosztu kredytowego. Jeszcze tylko powiem krótko, jeżeli ja bym dzisiaj analizował rynek kredytowy, to będzie odważne, co powiem, od razu mówię, ale tak myślę, więc podzielę się tym. I pomijając ten program, ponieważ powiedzmy, że nie mogę brać udziału w tym programie, bo warunki mnie nie puszczają i chciałbym wziąć jednak kredyt hipoteczny w tym okresie, no to ja bym rozważał element zmiennego oprocentowania, a nie stałego dzisiaj. Bo patrząc na sytuację gospodarczą i to, co się dzieje na świecie, jest wielkie prawdopodobieństwo tego, że będziemy w najbliższym czasie, mówię o roku, półtorej, może dłużej, może znacznie krócej, w zależności od tego, co się będzie działo na arenie geopolitycznej również, że stopy procentowe będą spadały w dół. Więc dzisiaj można analizować również zmienne oprocentowanie. Jest to ryzyko, no bo jeżeli pójdzie to w drugim kierunku, to trzeba na to być przygotowanym. Więc tutaj z tym kredytem nigdy to nie jest zero-jedynkowe. Nie? Jakby warto o tym pamiętać, więc też, czy to w tym programie, czy w jakim innymkolwiek działaniu kredytowym, warto korzystać z rynku pośredników kredytowych. Może powiedzmy sobie to wprost. Na rynku kredytowym, na rynku w ogóle w Polsce są pośrednicy kredytowi, którzy świadczą bardzo dobre usługi w kwestii właśnie pośrednictwa kredytowego, tego wąskiego działania. I w tym programie, czy w innych realizacjach warto korzystać z tych osób. Dlaczego? Dlatego, że oni są wynagradzani przez sektor bankowy lub innych pośredników większych kredytowych, ale to nie wpływa na koszt kredytu tego człowieka. Nie wpływa. W większości przypadków tam jest, no ponieważ są tacy nieetyczni pośrednicy kredytowi, którzy jeszcze dodatkowo fakturują takiego klienta, a nie powinni, ale normalnie warto korzystać z tych pośredników, bo oni się angażują, komunikują i są chętni do współpracy, więc jak ktoś ma takiego pośrednika, znajomego, przyjaciela z rodziny, to koniecznie ten program z nim omawiać, a on też ma teraz korzyść, bo miał suchy czas za sobą, tak? Bo kredytów nie było, więc on teraz będzie bardzo zainteresowany, żeby o tego wchodzić. I do następnego tematu, nadpłacania kredytu. Ograniczenie. Co do zasady, zaraz powiem jeszcze o wyjątkach, przez pierwsze 3 lata nie należy nadpłacać tego kredytu. Po 3 latach nadpłacamy jak chcemy. Dowolną wartością środków i wtedy na przykład właśnie istnieje ta możliwość ewentualnego refinansowania, jeżeli bym chciał to zrobić, ale prawdopodobnie to nie będzie opłacalne. Kiedy by to było opłacalne? Jeżeli rynek kredytowy spadłby do wartości z punktu oprocentowania niżej niż mój kredyt po dopłatach. W tym przypadku 3,3 mam oprocentowanie. W tym przykładzie tak. W tym przypadku. No to można byłoby analizować, jeżeli rynek kredytowy miałby powiedzmy ofertę na poziomie nie wiem, 2%, 2,5% za ten okres czasu, powiedzmy za 3 lata, uwzględniając również to, że po 5 latach będzie ponowne przeliczenie i co by to znaczyło. Nie? Tylko mówię, że można w ten sposób z tym pracować, albo po prostu nadpłacać, żeby zmniejszyć ten koszt. Po 3 latach dowolnie, ale zanim te 3 lata będą, to można zrobić jeszcze inne ruchy i o nich teraz będę mówił, bo są do tego wyjątki. Po pierwsze, suma gwarancyjna. Mówiłem o tym wcześniej, że wkładu własnego nie musimy mieć w formie pieniężnej. Możemy skorzystać z sumy gwarancyjnej z tego programu rodzinny kredyt mieszkaniowy. I teraz, nawet jak nie minęły te 3 lata, ale ja skorzystałem z tej sumy gwarancyjnej, czyli przykładowo wziąłem kredyt 500 000, a 100 000 zostało jakby tą gwarancją objęte, bo nie mam tego wkładu własnego, to ja mogę tą wartość gwarancji już od razu nadpłacać. Nie muszę czekać tych 3 lat. Czyli mogę od razu podjąć działanie nadpłat. Kolejna sprawa. Mogę nadpłacać ten kredyt, jeżeli dałem wkład własny poniżej 200 000 złotych do tej realizacji. To jest dość ciekawe, czyli wkład własny plus nadpłata nie może być wyższa niż 200 000 złotych. Czyli do tego warunku mogę się odnosić w stosunku do nadpłat przed upływem pierwszych 3 lat. No i najciekawsza rzecz, specjalnie sobie to już zapisałem, tutaj będę chciał to przeczytać, jak zostało to na stronie rządowej napisane na Głowie.
w taki sposób, że jak ja to przeczytałem, to 3 razy czytałem, żeby to zrozumieć. Bo jest kolejny wyjątek. Kolejny wyjątek od tych nadpłat i jakby w formie pewnego żartu chcę to przedstawić teraz, bo mi się wydaje, że może to być ciekawe. Kolejny wyjątek odnośnie nadpłat brzmi tak. Łączna wysokość tej spłaty i zapłaconej przez kredytobiorcę raty tego kredytu nie przekroczyła w danym miesiącu kwoty pierwszej pomniejszonej o dopłatę raty tego kredytu. To jest... Co autor miał na myśli? To jest, co autor miał na myśli. No i teraz wrócę do tego przykładu, który pokazywałem i na nim to wyjaśnię. Też bardzo proszę, żeby teraz na ekranie się ponownie ta tabelka wyświetliła. Jeżeli w pierwszym miesiącu raty, w tym przykładzie omawianym, miałem ratę po dopłacie 2764 zł. Te raty są malejące, czyli kolejna rata jest zazwyczaj mniejsza tutaj. No i tak jest zresztą, jest mniejsza. Czyli kolejna rata jest 2760 zł, czyli 4 zł mniej. To ja mogę dalej przelewać tą pierwszą ratę i ta różnica, czyli 4 zł, może być nadpłacona. Okej. W ten sposób, tak? Kolejna rata, 4. rata wynosi 2752. No to tutaj różnica już jest 12 zł do pierwszej raty. Więc tak naprawdę mogę ustawić płacenie tej raty kredytowej nie żeby malejąco było pobierane, tylko wartość pierwszej raty. I ta różnica między tymi ratami będzie w formie nadpłaty akceptowalna i nie dotyczy tego ograniczenia pierwszych 3 lat. To autor miał na myśli, jak się skonsultowałem z kolegą w tej sprawie, tak? I to jest element nadpłat kredytu w tym programie. No dobrze, Dawid, podstawowych informacji bardzo dużo, prawie pół godziny, więc jaki jest po obejrzeniu tego wszystkiego pierwszy krok naszego widza? No, analiza swojej sytuacji i określenie potrzeby zakupu aktualnie nieruchomości, bo trzeba powiedzieć jasno, jeżeli ktoś dzisiaj mocno analizuje element uzyskania kredytu hipotecznego i zakupu mieszkania, domu i spełnia warunki w tym programie, to z tego programu warto skorzystać. Nie mówię o tym, że cieszę się, że ten program powstał, bo nie jest tak. Ja tutaj nie uważam, żeby Skarb Państwa powinien dopłacać do tego typu elementów. Niemniej, jak już ten program jest, a analizujesz się kredyt, to warto z niego skorzystać. Mówiłem o tym wcześniej, że warto też z jakimś pośrednikiem kredytowym nad tym pracować, bo to jest temat skomplikowany, żeby nie popełnić błędu. Co więcej, zapoznać się mocno z tym programem, bo są tam również elementy, które mówią o tym, jak się należy zachowywać w trakcie trwania tego programu. Uzyskałeś środki, kupiłeś mieszkanie i teraz jakie zdarzenia powodują to, że ty możesz uzyskać nakaz na przykład oddania tych środków albo że stracisz kolejne dopłaty. Przykładem jest, nie możesz prowadzić działalności gospodarczej w tym lokalu czy domu, który kupiłeś w tym programie. Nie? Są tam różne wyłączenia. Jak ja miał tutaj wszystkie przedstawiać, naprawdę by to trwało z 1,5 godziny całość tego materiału, więc warto zaglądać do tego PDF-a, który mówiłem, że mamy stworzony, jest w opisie linku i konsultować się z pośrednikiem kredytowym, który będzie miał za to wynagrodzenie, ale nie zwiększy to twojego kosztu, więc warto to zrobić. Jeżeli takiego pośrednika nie macie w znajomych, nie wiecie z kim komunikować, to możecie zgłosić się do finansowo zależni. My w grupie naszych osób mamy takie osoby, które działają w kredytach, ale od razu powiem, że to nie jest tak, że mamy takich osób 15-20, że możemy z 1000 zgłoszeń zrealizować. Ja mam sam świadomość, że nie zrealizujemy wszystkiego, więc jest możliwość zgłosić się do nas. Zrobiliśmy specjalny formularz, który myślę, że też wrzucimy do opisu filmu. Można się zgłosić, tyle że będziemy działali zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Jeżeli tego będzie bardzo dużo, to wszyscy dostaną telefon, komunikat, na przykład jeszcze będziesz długo czekał, więc konsultuj się z kimś innym, zobacz w swoim mieście. W zależności ile tych zgłoszeń będzie, tak będziemy na to reagowali. Dzisiaj, na ten moment jak nagrywamy, 4 banki komunikują gotowość do bycia w tym programie, więc też można w tych bankach komunikować, nie zawsze tam będzie personel dobrze przeszkolony, ale można, to jest PKO SA, PKO BP, Santander i Alior Bank. Te 4 banki mają już jakby komunikat, że w programie będą uczestniczyły, ponieważ nie wszystkie banki muszą uczestniczyć w tym programie. No tak, to są 4, pewnie kolejne się pojawią, bo to się dopiero wszystko rozkręca. Ciekawa sytuacja, jak też oglądałem te niektóre filmy odnośnie tego kredytu, że mogą być kolejki, mogą być generalnie duże ilości osób chętnych, no bo tak pewnie będzie. W ogóle to jest ciekawe, co się dzieje, bo ten kredyt się pojawi i będą wszyscy się do niego odnosili. No bo to powiedziałeś, że na przykład ty nie możesz z tego skorzystać, no bo nie spełniasz warunków. Tak. Część osób będzie trochę hejtowała ten program. Dlaczego my mamy się wszyscy składać na kogoś, kto weźmie i będzie z takiego kredytu korzystał. Ale nie chciałbym o to zapytać, bo ten element społeczny na pewno się pojawi. Na pewno będą komentarze pozytywne, negatywne. Ktoś skorzysta, kto wcześniej nie mógł sobie po prostu ze względów ekonomicznych kupić tego mieszkania, a ktoś może bardziej sytuowany, albo ktoś, kto już ma mieszkanie jakieś rodzinne, jest właścicielem czy współwłaścicielem, nie będzie mógł z tego skorzystać. Ale chciałem, Dawid, zapytać o coś innego. No, mianowicie, jak uważasz,
no co się zacznie dziać w najbliższych miesiącach, nawet w tygodniach, no bo to za chwilę. Czyli rynek mamy dość wysoko, ceny są nieniskie, no a zaraz na rynku pojawią się ludzie, którzy będą chcieli ten rynek jeszcze bardziej podgrzewać. No i jak myślisz, czy sytuacja zostanie wykorzystana przez właścicieli, przez deweloperów, czy te ceny jeszcze bardziej pójdą do góry, czy... No deweloperzy, rozumiem pytanie, chętnie się do tego wypowiem, bo to kilka takich ciekawych, myślę, rzeczy mogę powiedzieć. Przede wszystkim deweloperzy już się dostosowali do tego programu i no, ja sam bym tak zrobił. Tak, ten program już jest ogłaszany od kilku miesięcy, kwoty limitowe już były podane, więc jakby można było ofertę przygotować, bo nie warto takich zmian z punktu cen rynkowych robić w momencie otwierania programu, bo ludzie na to nie będą spoglądali odpowiednio. Więc jakby to przygotowanie do tego już jest zrealizowane. Chodzą słuchy, że to ma odczarować rynek kredytowy, że mamy po prostu teraz mieć ciągły wzrost na rynku kredytowym, ponieważ to będzie niesamowity impuls do rynku kredytowego ten program. Krótko mówiąc, na głowie można stwierdzić, że między 30 a 40 tysięcy takich wniosków kredytowych będzie realizowane rocznie. Tak stwierdzi sam rząd. 30-40 tysięcy. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No ja uważam, że to nie jest dużo. To nie jest dużo, żeby to miało kolosalny wpływ na rynek nieruchomości. Tu mam nawet przygotowane dane, bo wiedziałem, że będziemy mniej więcej o tym rozmawiali. W 2021 roku tych realizacji kredytowych w Polsce było 220 tysięcy. To był jakiś taki rekordowy, tak. Rekordowy. W 2022 roku mieliśmy 126 tysięcy. Czyli połowę. Taką wartość, dokładnie. W pierwszym kwartale 2023 mieliśmy 22 tysiące. I teraz, czy pierwszy kwartał już w jakiś sposób był reakcją na ten program? Tak, był, ponieważ samo to, że powstaje program rządowy, że mówi się bezpieczny kredyt 2%, to się wskazuje jakby konsumentom, nam na rynek kredytowy. Marsz na rynek kredytowy, można powiedzieć. Jakby powstał impuls ponownego, mocniejszego zainteresowania się kredytami. Powstał komunikat psychologiczny mówiący o tym, że jeżeli nie kupię teraz, to za chwilę wchodzi kredyt 2%, więc mieszkania pójdą do góry. Ja pewnie nie będę mógł w tym brać udziału, więc ja już kupię. Więc jakby reakcja na rynku nieruchomości, nie tylko kredytowym, ale w ogóle na rynku nieruchomości od samego tego powstania programu już była, ponieważ jest to impuls na tym rynku, który się wydarzył. Tak? I on będzie teraz jakby w pewien sposób trwał. Samo to 30-40 tysięcy rocznie, jeżeli to w ogóle będzie zrealizowane, w tym roku może być, bo mamy duży szał na to, bo widzę, że wiele osób się idzie w tym kierunku. W następnych latach zobaczymy, czy tak będzie, ale to nie jest jakaś strasznie duża liczba, to chcę pokazać. Więcej tu jest marketingu wyborczego niż reakcji na rynek kredytowy. W ogóle stymulacja taka socjalna nie powinna się odbywać i znów ten rynek w pewien sposób nieruchomości będzie sztucznie stymulowany. I teraz jak ja na to patrzę, po prostu mniejsze mieszkania, mniejsze metraże, centrum miast będą miały większe branie, więc tutaj będziemy mieli jakiś poziom wzrostu cen na tym rynku. Jeżeli chodzi o wielkometrażowe domy, wielkometrażowe lokale, tutaj to nie będzie miało jakiejś specjalnej reakcji w tym kierunku. Co jeszcze tutaj warto dodać z tym rynkiem? Czy się śpieszyć z tym tematem? No, jest komunikat, że w 2024 roku dopiero jest zaplanowany element budżetowy dopłat do banków, więc banki spodziewają się, powiem wprost, kasy w 2024 roku. Więc realnie rzecz biorąc, spinanie budżetu rocznego w następnym roku to będzie problem tych, którzy wygrają te wybory. Więc jakby to ewidentnie jest element marketingowy. Więc teraz nie będzie raczej, przynajmniej jak ja bym był rządzącym, to w bankach bym po prostu mocno komunikował o tym, że ma to być sprawne, dobre, szybkie i ładne. No ja słyszałem takie komunikaty, że kredyt mają dostać wszyscy, którzy po niego przyjdą. Już takie odważne. Faktycznie pokazałeś te liczby, że pierwszy kwartał to było 20 kilka tysięcy kredytów. 22. Jeśli w tamtym roku było 120, dobrze pamiętam, 120, no to dalej jest mało, bo może być tak, że część osób się wstrzymała, która się łapie, chcieli wziąć w styczeń, luty, marzec i powiedzieli, poczekam, bo się dowiedziałem, że być może będę miał na lepszych warunkach, więc nie biorę, wstrzymuję się. Tak. Ja też słyszałem takie komunikaty i u sprzedawców, i u deweloperów niektórych, że czekamy, zobaczymy, co się wydarzy w lipcu, może to będzie bardziej dla wszystkich opłacalne po prostu, no bo każdy tu... Ewidentnie będzie to impuls na rynek kredytowy, już go widać, tak? Jakby widać, ile się osób do nas zgłasza, bo wiesz, bo jakby jedna sprawa jest to, że teraz mówimy, że kto chce, może zgłosić się do nas o element wsparcia w rynku kredytowym, bo tak powiedziałem wcześniej, ale wiesz, my już mieliśmy tych konsultacji ponad 4000, to z tych osób również ludzie pytają o to, więc jakby już do nas jakby zgłaszają się ludzie od miesiąca, półtorej o to, żeby przygotowywać się do tego programu.
programu. Więc zainteresowanie rynkowe jest dość spore. Nie dziwię się, no bo jeżeli ktoś faktycznie chciałby dzisiaj kupić nieruchomość, ja w ogóle jestem dość przeciwnikiem kredytów, ewentualnie właśnie element kredytu hipotecznego plus dla świadomej osoby dźwignia finansowa, na przykład w biznesie, ale poza tym to jestem przeciwnikiem, no to teraz jest taki moment, no, newralgiczny w tym rynku, bo nie wiadomo, co się będzie działo, nie wiadomo, jaka skala, zainteresowanie będzie spore, więc na rynku nieruchomości będzie w pewien sposób jakieś odbicie. Już jest. I teraz jeszcze jedna rzecz, bo w wielu nagraniach na YouTubie, które sam oglądam, często słyszę o tym, że rynek nieruchomości spadły ceny rynku nieruchomości. Nie? Bardzo się często o tym mówi. I to są poprawne zdania ekonomiczne, ale chcę się do nich odnieść. Przykład dam. Że rynek nieruchomości wzrósł, powiedzmy, w mieście X o 5% rok do roku, to jest wzrost nominalny na cenie, tak, czyli powiedzmy z 100 tysięcy wzrosło na 105 tysięcy, prosty przykład, no ale mieliśmy w tym czasie inflację 15%, więc to jest to realny spadek ceny, wartości tej nieruchomości w tym okresie. Powiedzmy, że 15%. I to jest prawda ekonomiczna. Tyle, że, a zapomina się dodawać, dlatego tutaj chcę to powiedzieć, że jeszcze to jest kwestia tego człowieka, bo jeżeli ten człowiek miał 200 tysięcy złotych i on nigdzie ich nie inwestował, miał je na koncie bankowym, te pieniądze, to nie znaczy, że te mieszkania, które spadły na wartości, są dla niego tańsze. No bo jeżeli to samo mieszkanie wzrosło o 5% w rynku inflacji, gdzie wartość złotówki spadła o 15%, powiedzmy, że przyjmujemy ten CPI wskaźnik 15%, no to faktycznie mamy 5% droższe mieszkania, 15% inflacji. Mówi się o tym, że to jest realny spadek na rynku nieruchomości. Zgadza się, z punktu ekonomicznego zgadza się, ale ten konsument, ten, który to kupuje, miał 200 tysięcy złotych, czekał, bo myślał, że będzie większa zniżka, no i zostawił te środki na koncie bankowym. Lokaty nie działają tak, że jest 7-8% jakby co miesiąc, tylko na jakiś okres, do jakiejś kwoty, nikt nie roluje tych środków, więc tam ma 1,5% realnie. I te środki nie wzrosły o tą wartość nawet tych 5% w większości Polaków. Nie wzrosły o tą wartość przykładową 5%, to tutaj mówimy o tym, że ten człowiek kupuje drożej tą nieruchomość niż taniej. Bo to trzeba patrzeć nie tylko jak to ekonomicznie działa w stosunku ekonomia i porównajmy sobie parametry ekonomiczne, tylko jeszcze co to znaczy dla tego człowieka, który ma nabyć tą nieruchomość. I to jest bardzo ważne, żeby opierać się również o element takiej analizy w swoim gospodarstwie domowym. Dawid, jeszcze jedna ostatnia kwestia. Dla osób, które nie chcą w tym momencie kupić mieszkania, ale myślą o kupnie w przyszłości, więc chciałyby na te mieszkanie pieniądze oszczędzać. Podobno jest jakieś konto mieszkaniowe, coś nowego, jakiś produkt właśnie dla tych osób. Powiedz o tym coś więcej. Tak. Od lipca ma również być taka możliwość założenia sobie konta mieszkaniowego. Na czym to będzie polegało? Będziesz mógł sobie oszczędzać między 500 a 2000 zł miesięcznie na swój przyszły wydatek związany właśnie z miejscem zamieszkania. Tyle, że dla kogo to jest? Dla osób, które nie posiadają prawa własności w stosunku do właśnie mieszkania, czy też domu. Z wyjątkami, o których zaraz będę mówił, bo najpierw powiem podstawowe elementy tego programu. Twoje oszczędzanie powinno trwać między 3 a 10 lat. Nie krócej, żeby uzyskać premię, która będzie nagrodą za to, że to robisz. Na chwilę o tym będę mówił więcej. Między 500 a 2000 zł miesięcznie. I uwaga, to znaczy należy to robić regularnie. Nie wolno tego robić tak, że co kwartał wpłacam jakąś kwotę i suma roczna wynosi X. Nie. Należy to robić regularnie, z wyjątkiem, że może być jeden okres wakacji w roku, miesiąca. Czyli 11 wpłat. To oznacza, że musi być 11 wpłat w roku, żeby uzyskać premię, która będzie w jakiś sposób obliczana. Może o obliczeniu teraz parę No słów. właśnie, co dostaniemy 13 w nagrodę? W ogóle moment wypłacenia tej premii będzie na końcu programu, ale naliczanie będzie co roku. Naliczanie będzie o jednym lub drugim parametrze. Parametr numer 1, który może być brany pod uwagę w naliczaniu, to jest wskaźnik inflacji. Zgodnie ze wskaźnikiem inflacji może być naliczona premia od kwoty, którą zgromadziłeś właśnie na swoim koncie mieszkaniowym. Lub, i wyższa wartość decyduje, lub różnica na cenie metra kwadratowego, czyli wskaźnik różnicy wzrostu cen na metrze kwadratowym. Wyższa wartość między tymi dwoma wskaźnikami będzie podstawą do naliczenia premii na koncie mieszkaniowym. Co roku będzie ona wyliczana, ale jakby wypłacenie będzie już na samym końcu tego programu. I teraz parę wyjątków, kto może w tym być. Powiedziałem, że ma nie być prawa własności. Tyle, że w programie może też uczestniczyć osoba, i tu mam przed sobą już sobie notatkę, mająca lokal na własność i mająca dzieci, bo to jest tutaj warunek. I jeżeli ma dzieci, 2 dzieci, to może uczestniczyć w tym programie, jeżeli jej lokal mieszkalny ma mniej niż 50 m2. Jeżeli ma 3,
dzieci, to mniej niż 75 m2. Jeżeli ma 4, to mniej niż 90 m2. No i jeżeli 5 dzieci i więcej, to bez ograniczeń można w tym programie uczestniczyć. Jeżeli ktoś ma dzisiaj 5 dzieci i ma dom, to może i tak w tym programie uczestniczyć, no to mi się wydaje, że można się tym zainteresować zgodnie z swoimi celami. Informacje, które podaję, są też w tym PDF-ie, o którym wspominaliśmy wcześniej, żeby można sobie to było fajnie usystematyzować. Co więcej, bo co jest też takim bonusem, to jest element podatku belki. Jeżeli spełnimy te wszystkie warunki, to nie zostanie nam jakby obciążony ten element podatkiem belki. To ta korzyść finansowa, która miałaby tam powstać. Więc jest to duży element, duża korzyść finansowa w tym programie. Oczywiście pamiętajmy o tym, to wszystko znów płacimy ze wspólnego budżetu, tak, za ten program. I kolejna sprawa, to konto mieszkaniowe poza tym wskaźnikiem, jednym lub drugim, o którym mówiłem, będzie miało standardowe oprocentowanie z tytułu oferty bankowej, bo środki gdzie będą przechowywane? No w bankach. W bankach. No to znów banki są beneficjentem w pewien sposób tego programu. No ale tam będzie również oprocentowanie bankowe. Na pewno ono będzie niskie, no bo nie ma potrzeby, żeby dawać wysokie oprocentowanie na takim depozycie przez bank, więc będzie niskie i ono również, jeżeli spełnimy wszystkie warunki, będzie zwolnione z tytułu belki. Z podatku belki, czyli nie będzie obciążony tymi 19%. Warto się z tym programem zapoznać. Jeżeli mamy taki cel oszczędnościowy przed sobą, 500 do 2000 zł miesięcznie i co więcej, jak już będzie koniec tego programu oszczędnościowego, to będziemy mieli 5 lat na skorzystanie z tych środków. Taki okres czasu będzie jakby okresem do rozliczenia. I to wszystko takie podstawowe informacje w tym programie. Warto się też nim zainteresować. Myślę, że bardzo dużo informacji. Dajcie znać w komentarzu. Wrzućcie też hashtag finansowo zależni w komentarz, żeby ten film się rozszedł bardzo szeroko, żebyście pomogli dotrzeć temu materiałowi właśnie znajomym, osobom, które może nie trafiły, może jeszcze nie oglądały, ale słyszymy, że bardzo dużo ludzi się interesuje. I warto w ogóle wysłać to do znajomych, którzy są na etapie i komunikują, że interesują się rynkiem nieruchomości, interesują się elementem kredytowym, no bo może to będzie właśnie taki materiał, który spowoduje, że bardziej zainteresują się kanałem Agent Specjalny, cyklem finansowo zależni i będą mogli uzyskiwać te informacje, no, które staramy się tutaj w sposób rzeczowy przedstawiać. A myślę, że rzeczowo dzisiaj było, także Dawid, dziękuję. A Ciebie proszę o komentarz, daj znać jak oceniasz filmy, no i pomóż też innym. Jeszcze niespodzianka. A właśnie, dobrze, tak, to jest ten moment, także niespodzianka dla tych, którzy wytrwali do końca. Tak, dotrwali, no wiadomo, że nie wszyscy oglądają do końca nagrania. Od wielu miesięcy, ci co nas obserwują, to wiedzą, że od wielu miesięcy przekazujemy taką informację, że tworzymy coś wielkiego, że tworzymy coś wyjątkowego i wiemy już, kiedy to będzie ogłoszone i możemy parę słów dzisiaj o tym powiedzieć. Co to jest, Grzesiek? Jak to się nazywa? To jest konkurs, metamorfoza finansowa i on jest skierowany do wszystkich. Do wszystkich. Tutaj nie mamy tak jak te programy rządowe, że jest wiele wyłączeń. I nie płaci to Skarb Państwa. Nie płaci Skarb Państwa, dokładnie. To jest fajne, więc wielki konkurs metamorfoza finansowa, który rusza już kiedy? 1 września albo początkiem września, jeszcze określimy konkretnie, ale to będzie po 1 września. Może takich jeszcze parę informacji ważnych, bo o co nam chodzi? Może tak, o co nam chodzi? To, co widzimy na rynku w Polsce związane z finansami już wiele lat, bo ja pracuję wiele lat w finansach, ale projekt finansowo zależni mocno się rozwija i widzimy, że jest dużo wstydu w finansach. Tak. Chcemy ten wstyd odczarowywać. To jest bardzo ważne. Na moim Instagramie wiele razy ludzie do mnie piszą i mówią o tym, że się wstydzą komunikować o swoich finansach z kimkolwiek, więc warto z tym popracować. Ale żeby to zrobić, to trzeba mieć do tego narzędzia. Nie samo to, że my tutaj nagramy treści, to są narzędzia, które są fajne, bo dają edukację, ale to jest za mało. Więc to, co będziemy robili, to jedno z nich to jest konkurs, żeby zachęcić jakby do działania z własnymi finansami. Metamorfoza finansowa. Będziemy o tym więcej mówili. Ale to nie wszystko. Bo jakie będzie takie główne narzędzie tego projektu bardziej, bo to będzie konkurs, mam nadzieję, cykliczny. Taka platforma, która będzie platformą edukacyjną. Platforma edukacyjna i uwaga, bo to jest bardzo ważne, będzie całkowicie bezpłatna. Tak. Ja nie znam platformy edukacyjnej finansowej, być może istnieje w Polsce, ale nie znam, która będzie o tych obszarach, o których my tutaj będziemy komunikowali, zaraz mogę je wymienić i będzie w całości bezpłatna. Po prostu każdy będzie mógł na nią wejść i korzystać z wiedzy, która tam jest zgromadzona. Będziemy mówili o zarządzaniu budżetem, zarządzaniu majątkiem, elemencie związanym z kredytami, jak z nich wychodzić, jak je spłacać, no żeby budować swój majątek, a nie majątek banków, jakby w tym kontekście. I wiele innych elementów, które będziemy rozwijali, bo ta platforma będzie ruszała do września, ale w tych 3 segmentach lub 4, bo jeszcze bezpieczeństwo tam będziemy budowali, ale ona będzie się rozwijała. Po prostu wraz z potrzebami ludzi. Co ważne, co chciałem, żebyśmy ogłosili, kto nad tym pracuje.
Bo wielu wspaniałych ludzi, my tutaj pomagamy. My jesteśmy jednym z wielu, tak? Ostatnio na spotkaniu było, nie wiem, 12 osób chyba. Tak. I to jest część grupy, to była tak? część. Bo to jest tylko część tej realizacji. Wiele wspaniałych ludzi pracuje nad tym programem. Będziemy o nich więcej mówili w kolejnych na pewno nagraniach, ale też jakie organizacje, jakie firmy biorą w tym czynny udział, bo to jest bardzo ważne. Przede wszystkim finansowo zależni, to jest bardzo ważne. InPartners, którzy też myślę, że większość z was kojarzy. Co dalej? Mamy Comparik, który bierze w tym czynny udział jako też jakby współorganizator, oraz InvestCavs jako impreza, na której będzie zakończenie tego konkursu. Dlatego będzie się bardzo dużo działo. Warto już o tym dzisiaj mówić, dlatego o tym teraz wspominamy. Tak, ja jestem pod wrażeniem, tak na koniec mogę powiedzieć, pod wrażeniem tego rozmachu, tej imprezy finansowej, tak bym to powiedział, imprezy InvestCavs, która będzie na koniec i my tam ogłosimy zakończenie, nagrodzimy tych, którzy najlepiej przejdą tą metamorfozę finansową. Może zgłosić się każdy. Ktoś, kto ma dzisiaj na przykład zadłużenie i chciałby z niego wyjść, a nie wie jak, i ktoś, kto nie ma zadłużenia, zarabia, ale nie ma pomysłu, co z tym zrobić, nic może nie zrobi, może jest w tej pułapce bierności, ogląda nas może już od samego początku i mówi, fajnie nagrywacie chłopaki, ale dalej nic nie zrobiłem, to chciałbym może wreszcie zrobić, jeszcze jest bezpłatna platforma, może mi to pomoże, może chciałbym wygrać konkurs, może konkurs mnie zmotywuje. A u nas poznać, bo tam będziemy. Tak będzie. A może jeszcze powiemy o nagrodach, bo to będzie też, to też jest ciekawe. Ale tak? to nie wszystko na pierwszy raz. Nie wszystko, dobra. Ale będą fajne nagrody i to będą nagrody inne niż zwykłe nagrody, tak bym to powiedział. To mogę powiedzieć, że to będą inne będą nagrody. Wyjątkowe, bo będą opierały się o coś, co jeszcze tworzymy. Więc to nie będzie tylko i wyłącznie jakaś kasa czy cokolwiek, tak, w tym kontekście, ale damy tam jeszcze coś, co tworzymy i w tym roku również wybrzmi w materiałach, które będziemy tworzyli. Ja myślę, że dzisiaj wszystko. Tak, dzisiaj tyle. Nad tym pracowaliśmy wiele miesięcy, o tym mówiliśmy, że będzie coś ciekawego. Będzie to ciekawe, staramy się, żeby było jak najlepsze. Oczywiście też się uczymy, ale przyjmujemy to jako coś, co jest naturalne w rozwoju. Także obserwujcie nas. Już w sierpniu będziemy jeszcze bardziej o tym komunikować, ale w każdym filmie kolejnym będzie się pojawiała kolejna informacja. Już w sierpniu będzie można się zgłaszać, z tego co wiem. Tak. Także bądźcie czujni, oglądajcie filmy, żeby nie przegapić tego, co się będzie działo. Dziękuję, Dawid, za dzisiaj. Ja dziękuję bardzo. Powodzenia wam życzę. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.